Polskiemu atomowi wojna w Iranie nie straszna. Ukraina proponuje Rosjanom energetyczne zawieszenie broni i uderza w kluczowy naftoport. Orbán może stracić władzę na Węgrzech, więc snuje opowieść o sabotażu gazociągu z Rosji. Jest 7 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji z sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Operacja fałszywej flagi Turkstream. Tonący Orbán rosyjskiej brzytwy się chwyta. Rosjanie mogą stracić kluczowego sojusznika na Węgrzech. Rząd Viktora Orbána oskarża Ukrainę o próbę sabotażu gazociągu Turkstream z Rosji, ale jego wersja jest demaskowana nawet przez prorosyjskich Serbów. Premier Węgier zwołał w niedzielę 5 kwietnia posiedzenie kryzysowe poświęcone informacji, jakoby doszło do znalezienia materiałów wybuchowych na odcinku odnogi gazociągu Turkstream z Rosji do Turcji, znajdującej się w Wojwodinie w Serbii. Dostarcza ona gaz z Rosji ostatnim szlakiem gazociągowym do Europy. Chodzi konkretnie o odnogę zwaną Balkan Stream, choć Węgrzy piszą o sabotażu Turkstream, który kończy się w Turcji. Odbiorcy to kraje bałkańskie, Słowacja i Węgry. Budapeszt utrzymuje, że sabotaż w Wojwodinie ma związek z Ukrainą, która, cytuję, pracuje od lat na rzecz odcięcia Europy od surowców rosyjskich. Orbán utrzymuje, że incydent zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu Węgier, ponieważ przerwa dostaw gazu z Rosji zagraża normalnemu funkcjonowaniu węgierskiej gospodarki. Cytuję, jeśli ta arteria zostanie przecięta, zatrzyma się gospodarka Węgier, powiedział Orbán. Jego zdaniem Ukraina zmierza do blokady gazowej jego kraju. Budapeszt wprowadził ochronę wojskową szlaku gazowego z Rosji na jego terytorium. Warto jednak przypomnieć, że Węgrzy mają do dyspozycji gazoport w Chorwacji oraz inne szlaki dostaw gazu nierosyjskiego, z których nie korzystają ze względu na decyzję o utrzymaniu zależności od rosyjskiego Gazpromu. Węgrzy mogliby sprowadzać gaz nawet przez Polskę, a ich firmy są według polskiego Gaz System wstępnie zainteresowane dostawami przez drugą jednostkę pływającego gazoportu FSRU-2, rozważaną w Zatoce Gdańskiej w razie zaangażowania sąsiadów. Budapeszt prowadzi prorosyjską politykę energetyczną i używa ataków na Ukrainę do kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się na Węgrzech 12 kwietnia. Sondaże dają zwycięstwo opozycyjnej partii Tisza, która jest proukraińska i zapowiada odejście od surowców z Rosji w przeciwieństwie do Fideszu Orbána. Wersja Orbána o próbie sabotażu autorstwa Ukrainy przeciwko Turkstream została już podważona przez lidera Tiszy Petera Madziara. Oskarżył on Orbána o rozsiewanie paniki za radą rosyjskich doradców. Niezależne media węgierskie przypominają, że scenariusz takiej operacji został przez nie opisany jeszcze w lutym, gdy wyszło na jaw, że Orbán korzysta z pomocy doradców rosyjskich w kampanii wyborczej. Od tygodni otrzymywaliśmy ostrzeżenia z licznych źródeł, że po poprzednich nieudanych operacjach fałszywej flagi i spadku poparcia dla Fideszu, Viktor Orbán z pomocą Serbii i Rosji może chcieć przekroczyć kolejną granicę, napisał Madziar. Wielu sugerowało, że jakiś wypadek może zdarzyć się w Serbii z udziałem gazociągu w okolicach Wielkanocy tydzień przed wyborami i teraz do niego doszło, skwitował lider opozycji. Reuters rozmawiał z byłym szefem kontrwywiadu Węgier o tym, że w kręgach sektora bezpieczeństwa tego kraju trwały rozmowy o możliwości pojawienia się operacji fałszywej flagi mającej poprawić notowania Orbána. Plany tej operacji fałszywej flagi krążyły od lutego, powiedział Peter Buda, były szef kontrwywiadu Węgier. Ciekawy także jest fakt, że postulat premiera Węgier po rzekomym wykryciu sabotażu to zniesienie sankcji na dostawy węglowodorów z Rosji. Byłaby to realizacja interesów Kremla, który wykorzystuje obecnie wojnę w Iranie do promocji odwrotu od rozstania z jego dostawami w Europie. Rosjanie wysłali do wsparcia Orbána przed wyborami oficerów GRU, a do obserwacji procesu wyborczego przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dołączyli m.in. była tłumaczka Władimira Putina oraz była pracowniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Daria Bojarska. Tymczasem generał serbski Buro Jovanić, stojący na czele tamtejszych sił zbrojnych, zadał kłam wersję o sabotażu Ukrainy. Jego zdaniem ładunek podłożony w Wojwodinie wskazuje na pochodzenie z USA. Problem polega na tym, że rządzi tam sojusznik Orbána, prezydent Donald Trump. Władze Ukrainy odrzucają oskarżenia o sabotaż Turkstream. Kategorycznie odrzucamy próby fałszywego powiązania Ukrainy z incydentem z materiałami wybuchowymi znalezionymi w pobliżu gazociągu Turkstream w Serbii, ocenił rzecznik MSZ-u w Kijowie.
Ukraina nie ma z tym nic wspólnego. Najprawdopodobniej jest to rosyjska operacja pod fałszywą flagą, będąca częścią poważnej ingerencji Moskwy w wybory na Węgrzech, dodaje. Jednakże Ukraina jest także oskarżana o sabotaż gazociągów Nord Stream 1 i 2 z września 2022 roku. Jedna z wersji zakłada, że nurkowie ukraińscy podłożyli ładunki wybuchowe pod tę magistralę z Rosji do Niemiec. Zyskuje ona popularność w kręgach prorosyjskich i jest wspierana przez Kreml. Warto przyznać, że w tej sprawie są różnice zdań, a także podejrzenia oraz poszlaki wskazujące na możliwość odpowiedzialności Rosji. Pomimo zdemaskowania operacji fałszywej flagi, ataki Orbana na Ukrainę mogą poprawić jego wynik wyborczy i doprowadzić do impasu politycznego, który nie pozwoli na pełną zmianę władzy nawet w razie przegrania przez Fidesz wyborów. To ostatnia szansa dla Kremla, który może stracić sojusznika w Budapeszcie. Administracja Viktora Orbana koordynowała z Rosjanami podejście do polityki sankcji za inwazję na Ukrainie, blokując kluczowe rozstrzygnięcia w tej sprawie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Atom idzie naprzód. Konflikt na Bliskim Wschodzie nie uderza w harmonogram projektu pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu, zapewnia prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik w obszernej rozmowie z podcastem Energy Drink. Komentuje także m.in. zwrot atomowy w Unii, strategię SMR i lokalizację drugiej elektrowni, a więcej oczywiście na stronie energydrink.today. Uwagi do czystego powietrza. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do korekty programu Czyste Powietrze ma dojść od lipca, a w procesie konsultacji wpłynęło ponad 1300 uwag. Fundusz reaguje na nieprawidłowości programu wdrożonego w nowej odsłonie od marca 2025 roku. 0,5 miliarda na sieć. Polskie sieci elektroenergetyczne otrzymają 0,5 miliarda złotych na rozwój systemów informatycznych z Krajowego Planu Odbudowy. Wesprą rozwój CSIRE i systemu monitorowania jakości energii elektrycznej, ale także systemy SCADA. PSE były celem cyberataku Rosji w grudniu 2025 roku. Konflikty się zlewają. Musimy uświadamiać Stanom Zjednoczonym i Zachodowi, że w tym konflikcie z Iranem Rosja jest sojusznikiem Iranu i że to jest oś, która prowadzi dwie wojny, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Faktach po faktach. Teraz wieści z Europy. Francuskie wiatraki. Francja ogłosiła aukcję na 10 gigawatów mocy morskich farm wiatrowych. Będzie preferować technologie krajowe w celu dążenia do suwerenności energetycznej i zmniejszania zależności od dostawców z Chin. Offshore ma zmniejszyć zapotrzebowanie Francji na gaz i ropę. Razem raźniej. Austria, Niemcy, Portugalia, Hiszpania i Włochy apelują o wprowadzenie unijnego podatku od nadmiarowych przychodów windfall tax w celu finansowania reakcji na kryzys energetyczny wywołany wojną w Iranie. Kraje działają do tej pory samodzielnie przez impas w Unii. Ostrzeżenie z Europy. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ostrzegł, że ataki na cele cywilne w Iranie są nielegalne. Wcześniej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ostrzegła przed atakami na elektrownię jądrową Bushehr po tym, jak prezydent USA zagroził, cytuję, dniem elektrowni i mostów w Iranie. Propozycja w mocy. Ukraina zaproponowała 6 kwietnia ponownie Rosji zawieszenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Amerykanie i Ukraińcy proponują takie zawieszenie broni od kwietnia 2025 roku, ale Rosjanie nie ustępują. USA mają kontynuować rozmowy pokojowe w Kijowie i są proszeni o przekazanie propozycji Kremlowi. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad trwa. 6 kwietnia doszło do ataku dronów Ukrainy na terminal naftowy Rosji w Noworosyjsku. Został potwierdzony przez wywiad ukraiński. 6 z 7 ramion załadunkowych potrzebnych do odbioru ropy zostało zniszczonych. To groźba przerwy eksportu przez kolejny naftoport w Rosji po atakach na Bałtyku. Przytyk w Chiny. Międzynarodowa Agencja Energii apeluje do krajów świata o niezaskarbianie sobie surowców w obliczu kryzysu. To przytyk do Chin, które dalej zwiększają rezerwy węglowodorów pomimo rekordowych cen. Są podejrzewane o zapasy na wypadek większego konfliktu. Według Our World in Data ceny baterii litowo-jonowych spadły o 99% w ostatnich 30 latach. Dalszy spadek kosztów i wojna w Iranie promują napęd elektryczny, zmniejszający zależność od paliw kopalnych w transporcie. Eskalacja trwa. To kolejny tydzień wojny w Iranie. Ropa Brent drożeje do $111 i dalej. Nie ma zgody na zawieszenie broni ani udrożnienie cieśniny Ormus. Są nowe ataki. Groźba eskalacji pogłębia kryzys. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.